Samochody są dla mnie czymś, co mnie utrzymuje przy życiu, co mnie dziennie pcha do działania, do czegoś nowego, do nowych pomysłów, do nowych doznań. No chyba wszystkim tak naprawdę. Jak jestem na torze, to czuję się spełniony, czuję się szczęśliwy, czuję się tak, jakbym w życiu osiągnął już to, co chciałem osiągnąć. Ja samochód traktuję trochę jak w westernie. To jest taki mój rumak, bez którego nie wyobrażam sobie życia. Życie na piechotę jest dla mnie, nie jest dla mnie. Muszę mieć tego rumaka. A-Works und hier kommt der Laufsieger. Gestern Zweiter, heute der Sieger. Herzlichen Glückwunsch an den Piloten in der Startnummer 37, Maciej Bernacik für Autodusza Motorsport im Mountain Racing Cup Porsche. Riesenfreude natürlich auch. Cześć, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, Autodusza, i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony samochodom oraz wspaniałym ludziom, którzy z duszą tworzą to miejsce. Dzisiaj witam Was z Mikołowa. Jesteśmy w pięknym miejscu, specyficzne miejsce dla wszystkich pasjonatów motoryzacji. Autodusza, tak nazywa się firma, w której się znajdujemy. Obok mnie jest Rafał, siedzi Rafał, Miło mi. kierownik, który gościnnie, bardzo serdecznie nas zaprosił i chcemy Wam pokazać miejsce, które ma duszę, które obsługuje ludzi, którzy kochają głównie Porsche. To jest miejsce, które jest serwisem, ale również Autodusza buduje i przygotowuje samochody do ścigania się, obsługę w trakcie ścigania, także możecie sobie zadzwonić i zapytać się, jak można zrobić, żeby ścigać się Porsche po torze. Chłopaki Wam wszystko powiedzą, umożliwią to Wam. I najważniejsze dla mnie jest to, aby pokazać osoby oczywiście, które tworzą to miejsce. Tutaj nazwisko Dusza, czyli Autodusza, stąd już cała nazwa. Mam pytanie do Ciebie. Jak to wszystko się ruszyło, jak to w ogóle wystartowałeś i jak to zrobiliście, że jesteśmy w takim miejscu teraz? No, zaczęło się bardzo banalnie. Od samego początku można powiedzieć, że zaczęło się od tego, że znajomy miał pierwszą 911, którą miałem okazję się przejechać. No i chyba to jest tak jak z marzeniami małego dziecka, tak? W trakcie tego już po prostu chciałem mieć takie auto. No, a że byłem związany z motoryzacją przez ojca, który prowadził warsztat samochodowy, no to było mi do tego gdzieś tam łatwiej, blisko. No i potem podnicę do kłębka. No. Później w pewnym momencie pojawiła się okazja zakupu pierwszej 911, co prawda sprowadzona ze Stanów, gdzieś tam uszkodzona, no i tak dalej, aż nagle w pewnym momencie w 2009 roku podjąłem decyzję, że chcę serwisować tylko te auta. Rozumiem. A powiedz, Autodusza jako firma, Autodusza powstała w którym roku? W 2009? Nie, Autodusza jako Autodusza, na początku to była oczywiście inna nazwa, nazwisko ojca, więc tam mechanika pojazdowa, Andrzej Dusza, a w pewnym momencie, jak ja przejąłem w 2001 roku firmę od ojca, no to można powiedzieć, że gdzieś 2 lata później ta nazwa się zmieniła na Autodusza. Czyli tak, to jest ponad 15, praktycznie już prawie 20 lat. Tak, coś takiego. A specjalizacja Porsche to jest... To jest od 2009 roku. 2009 roku. Miałem możliwość zwiedzenia całego warsztatu, łącznie z różnymi jego sekcjami i jest to naprawdę imponujące. Jadąc ten deszczowy dzień tutaj, wjeżdżając do Ciebie, jakbym wjechał do innej planety, miałem wrażenie. Powiedz proszę teraz od drugiej strony, czyli od strony, która bardzo mnie fascynuje. Jak tutaj widzimy, jesteśmy otoczeni samochodami, które służą do ścigania. Jak to wygląda? Czy ścigałeś się? Jak ważny dla Was jest motorsport
Czyli jak wygląda ta strona usług, czyli obsługi, budowy samochodów? Czy można u Was zapisać się na szkolenie Porsche? Czy można u Was zbudować samochód? Powiedz proszę, ten motorsport to jest duża część, tak? Bo jest Autodusza Motorsport, nazwa firmy, Tak. pełna nazwa. Jak to jest od strony motorsportu? Bo to mnie bardzo interesuje, to jest coś, co No, tu jest emocje. podobnie, bo na początku był to serwis i obsługa tych samochodów, no ale wiadomo, Porsche to jest taka marka, która jest związana i złączona z tym torem wyścigowym, no bo tak jest wpisane w jakby charakterystykę tego samochodu. 911 to jest to, czym możemy rano pojechać po bułki, później pojechać na tor i z tego toru wrócić, nie? Tym się charakteryzuje to auto i to jest fajne. No i w związku z tym też tak było. Na początku to były track day'e, na początku to były takie zwykłe pojeżdżawki gdzieś tam. Wiadomo, że przy tym musi być obsługa mechaniczna, mechaników. Począwszy od zwykłej wymiany kół, po hamulce i jakieś poważniejsze rzeczy. No i wiadomo, że finalnie kończy się gdzieś tam na tym takim twardym motorsporcie, który już tam wchodzi w taki, że tak powiem, etap poważnych wyścigów, poważnych zawodów i tak dalej, nie? No to są już serie potem Porsche Sports Cup Deutschland, Carrera Cup, czy tam Super Cup, który jedzie przed Formułą 1 bezpośrednio. Nie jest to emitowane w telewizji, na innych kanałach, ale no to już są takie, wiadomo, gdzieś tam fajne serie, gdzie to Porsche jest tak, można powiedzieć, bardzo fajnie pokazane, nie? I Autodusza może przygotować auto do zawodów? Tak, możemy przygotować takie auto, możemy zbudować samochód na track day'e, możemy, wiadomo, nie możemy zbudować samochodu do wyścigów, bo to są samochody pucharowe, homologowane, to musi być samochód wyprodukowany przez jakby Porsche, żeby było dopuszczone do takich wyścigów, ale jakby obsługę całą my jak najbardziej świadczymy takiej usługi w takim zakresie. I że tak powiem, no, mieliśmy okazję i jakby czynnie cały czas uczestniczymy w tym. Także no, jak najbardziej coś takiego jest możliwe. A patrząc bardziej początkująco na motorsport, może sobie przyjść klient do Was, który ma Porsche albo chce mieć u Was Porsche albo obsługiwać i na przykład tylko na track day'a, nie musi się od razu nie wiadomo jak ścigać, on może sobie, tak jak na przykład wspominałeś o Silesii, że jest opcja Tak. taka, że można sobie z Wami pojeździć po torze, tak? Tak, jak najbardziej. No, świadczymy usługi takie, że obsługujemy klientów takich, że tak powiem, którzy track dayowo użytkują te samochody, czyli na co dzień sobie nimi jeżdżą, a na track dayach chcą sobie robić jakieś czasówki, pojeździć sobie. Instruktor, do tego my obsługujemy, zawozimy nawet czasami samochody, zawozimy koła, mamy ze sobą komplet hamulców na wszelki wypadek, opony i tak dalej, etc. Wszystko, co jest potrzebne, takich podstawowych rzeczy do obsługi. A przeskakując na inny temat, samochody starsze, zabytkowe, widzimy tutaj, zaraz pokażemy widzom, jak wygląda sytuacja. Czy mam stare Porsche albo chcę kupić stare Porsche, mogę się do Ciebie zgłosić? Jak najbardziej, oczywiście. Robimy od, można powiedzieć, tych najstarszych do tych najnowszych samochodów, praktycznie od A do Z. Staramy się kompleksowo jakby obsługiwać tą markę od mechaniki poprzez elektronikę, tak samo blacharkę, lakiernictwo, jakby całościowo, żeby nie było czegoś takiego, że klient zrobił u nas coś, ale czegoś nie zrobi. Rozumiem. My staramy się kompleksowo od A do Z. I patrząc na parking, nie ograniczacie się do Porsche, tak? Widzę właśnie bardzo ciekawą Alfę, widzę Ferrari. Chcielibyśmy się ograniczyć do Porsche, ale klienci na nas trochę to wymuszają i często jest tak, że musimy obsługiwać, proszą nas o obsługę samochodów troszkę innych marek, jak to jest coś ciekawego dla nas, no to z racji tego, że my lubimy motoryzację, Rozumiem. no to jak najbardziej, czemu nie? Jestem totalnym początkującym w świecie motorsportu. Moim marzeniem jest ścigać się w wyścigach długodystansowych, czyli w endurance. Wiem o tym, że ścigałeś się, wygrywaliście w wyścigach. Można się zapytać o tą stronę sportową Twojej działalności? Tak. W 2017 roku, a właściwie rok wcześniej, jeden z moich klientów wpadł na pomysł, żebyśmy zbudowali wspólnie samochód i wspólnie wystartowali w takiej dosyć amatorskiej serii czeskosłowackiej, to się wówczas nazywało MacPack Endurance. Na dzień dzisiejszy to jest ARC Endurance i w tejże serii wystartowaliśmy w czwórkę. Porsche 996 zbudowanym od podstaw przez nas. No i powiem szczerze, bardzo fajna przygoda. Były to 4 rundy wyścigowe w ciągu roku. Od 8 czy bodajże 6 godzin do 12 najdłuższa seria, znaczy najdłuższy wyścig w sezonie. Z tego co mówiłeś mi, to poleciałeś stinta 2,5 godziny, tak? Zmianę? Tak. Z w ogóle... Mieliśmy jeden wyścig, w którym jechaliśmy po 2,5 godziny każdy.
I no jest to dosyć, jest to dosyć Jak ktoś jeździ troszkę, to wie, co to Trudne. jest. To jest w Tak, ogóle tak, niewyobrażalne dla mnie. tak, ale to nam dało też, że tak powiem, doświadczenia w tej dziedzinie obsługi samochodów pod kątem motorsportu, endurance'a i tak dalej. Więc no w przyszłym roku kolejnym, gdzie wystartowaliśmy, no to wygraliśmy cały sezon, nie? Także całkiem fajnie nam to poszło, nabraliśmy doświadczenia. W temacie samochodów sportowych, w takim razie wyścigowych powinienem powiedzieć. Co jest takiego najszybszego teraz u Ciebie w warsztacie? Najszybsze u nas w firmie, no to teraz jest tutaj stojący obok GT3 Cup MR, czyli zbudowany przez Mantei Racing. To jest samochód z 2019 roku. Jest to w 100% oryginalna pucharowa kapówka, przebudowana przez Mantei Racing, czyli poszczególne elementy aerodynamiki, hamulców, trochę zawieszenia zmienione przez Mantei Racing, który należy do Porsche. No i to jest samochód tak naprawdę przygotowany pod kątem endurance'u, ale jest też do sprintu wcale nie głupim samochodem, bo też jest dosyć szybki. I tym samochodem startowaliśmy początkowo w WSMP. Startował Iwan Sołtys i Maciej Bernacik. W zeszłym roku jedną rundę pojechaliśmy Sports Cup Deutschland i w tym roku też pierwszą rundę pojechaliśmy Sports Cup Deutschland, gdzie Maciej Bernacik zdobył w pierwszym wyścigu drugie miejsce, w drugim wyścigu pierwsze miejsce. W sprincie, bardzo fajnie mu poszło. Oczywiście dzięki uprzejmości firmy Profi Tuning, właściciela Iwana Sołtysa, więc no, auto ma potencjał, jest bardzo fajne, bardzo szybkie. No, ze względu na brak sponsorów, no to musiał się nasz kierowca wycofać z kolejnych rund, no ale myśli nad kolejnymi sezonami, może się coś uda. Autodusza Motorsport to już jest teraz kilkanaście osób, z tego co się dowiedziałem. Jest to całkiem spora ekipa. Powiedz proszę, jakie są Wasze plany aktualne na przyszłość i w jakim kierunku idziecie? Jak przybliż nam widzom swoje plany, Wasze plany, jak to widzisz? To znaczy nasze plany są oczywiście uzależnione od naszych klientów w dużej mierze, ale my jako firma mamy takie plany, by w przyszłym roku wystartować w Sports Cup Deutschland, bo tam się dobrze czujemy, można powiedzieć jak rybka w wodzie. To lubimy, tym się, że tak powiem, tym żyjemy na co dzień i to nas utrzymuje na powierzchni. Ale oczywiście ten serwis, który, że tak powiem, działa na co dzień, tutaj obsługując od zwykłej wymiany oleju przez hamulce, zawieszeniowe rzeczy, naprawy silników i tak dalej, żeby to też działało fajnie, sprawnie i tak dalej. Staramy się cały czas usprawniać to, co możemy, dlatego poszerzyliśmy naszą ofertę o właśnie lakiernię, blacharnię, tak jak powiedziałem, żeby to kompleksowo móc klientom zagwarantować z naszej strony. A sprawa jest taka, że współdzielimy kolejną pasję, którą są rowery górskie. Tak. I po programie umówimy się na jeżdżenie u mnie. Bardzo chętnie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Obok mnie teraz jest Wojtek. Wojtek jest tutaj menedżerem. Wojtek jest niezwykle sympatyczną osobą i z Wojtkiem porozmawiamy o aucie w pełni cywilnym, czyli takim na drogi, nie wyścigówce. I jak zobaczyłem, że stoi RUF, to przypomniała mi się historia mojego dzieciństwa. Miałem chyba 10 czy 9 lat i wysłałem list pocztą do firmy RUF, że jak będę dorosły, to kupię kiedyś sobie RUFa i że najbardziej to bym chciał w ogóle u nich pracować. I wysłali mi wtedy breloczek. I dzisiaj jak zobaczyłem RUFa, to stwierdziłem, musimy go Wam pokazać. I tu jest Wojtek i on powie nam troszeczkę więcej o tym samochodzie, o tym RUFie. Proszę Wojtek, powiedz nam coś więcej o tym RUFie. Model, silnik. Teraz słyszymy RUFa, on sobie tam mruczy na zewnątrz. Jest to Porsche 996 Turbo. Model 996 jest generalnie nielubiany przez fanów Porsche za lampy jajcowate i takie różne rzeczy. Jest to pierwszy model chłodzony cieczą, tak? Pierwszy 911 chłodzony cieczą. Tak. To jest auto poliftowe. Jest chłodzone cieczą. Porsche Turbo 996, 420 koni w serii. Te auto ma pakiet RUFa, czyli turbiny, wydech, przedni zderzak, tylny zderzak, plus modyfikacja sterownika silnika,
przez co osiąga jakieś 500 koni plus. Tego dokładnie jeszcze nie wiemy. Generalnie auto jest bardzo szybkie, niesamowite wrażenie robi na drodze. Wydaje taki specyficzny dźwięk, po prostu taki szum, czyli ma nie chcę użyć tego słowa, ale ma pierdolnięcie. Jest zajebiste. A powiedz mi, RUF w Polsce to jest rzadkość, tak? To nie jest tak, że jest dużo tych samochodów. To jest naprawdę coś egzotycznego, tak? Znamy dużo ludzi, którzy mają różne egzotyczne samochody w Polsce i ja osobiście widziałem samochody z jakimiś elementami RUF-a, czyli jakaś kierownica, jakieś body, jakiś detal, ale tak zmodyfikowanego samochodu w Polsce jeszcze nie widziałem. Rozumiem. A mało tego, nie jechałem, a tu miałem okazję się przejechać, także to robi naprawdę wrażenie. Autodusza to piękny przykład na to, jak pasja może przerodzić się w biznes.